Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj sobie prześledzimy drogę rejestracji tutaj tego motocykla, można powiedzieć zabytkowego już, bo to jest Harley WLA, czyli taka wojskowa wersja. To jest model 4.2, ale z roku 43. I jakby od razu taki temat właśnie rejestracji na żółte tablice, bo on właśnie będzie na żółte rejestrowany. Motocykl kupiłem gdzieś tam w częściach, część na Ukrainie, część w Polsce, w różnych miejscach. Wyremontowałem go, odrestaurowałem go całego. Jest sprawny, jeżdżący. Chwilowo co prawda nie mogę go odpalić, jak widzieliście na ostatnim odcinku, ale myślę, że zagada, bo jeździłem na nim, więc wszystko jest tak jak trzeba. I słuchajcie, co potrzeba, żeby zarejestrować taki motocykl, który posiadamy, albo może posiadamy jakiś inny, nie wiem, motocykl z czasów PRL-u, czy tam jakąś SHL-kę, bo tam stoi też SHL-ka M04, którą też będę rejestrował. Różne są wymogi, bo ustawa mówi, że musimy mieć białą kartę, wpis do ewidencji konserwatora zabytków wojewódzkiego, ale niektóre urzędy sobie chcą, żeby mieć jeszcze opinię rzeczoznawcy. I niestety we Wrocławiu taka opinia jest wymagana. Dzwoniłem tam do urzędu i niestety pani powiedziała, nie potrafiła mi odpowiedzieć. Ja mówię, no ale nie ma jakby w ustawie obowiązku, inne województwa nie potrzebują, to dlaczego tutaj? Pani powiedziała, tak, jest na naszej stronie, jest na stronie lista wymaganych i to ma być i koniec, nie ma dyskusji. Szczerze mówiąc, nie przerobiłem jeszcze tej wersji z samą białą kartą i co mi odpowiedzą, jeżeli złożę tą białą kartę, wypełnię ją tak jak potrzeba, bo tutaj moim zdaniem no troszeczkę, ja tu chyba zapłaciłem 1000 czy 1200 zł za tą opinię rzeczoznawcy i jak patrząc się tutaj, to są po prostu dane pojazdu, dane techniczne, takie, które możemy uzyskać tam sobie wszędzie w zasadzie są jakby dostępne i znane. Historia marki, wnioski z badań i potrzebne są też 4 zdjęcia i takie zdjęcia też są potrzebne do tej białej karty. No ale to każdy myślę, że zrobić. Ja tutaj też robiłem sam te zdjęcia i podesłałem tak, lewa strona, prawa strona motocykla, przód, tył, zdjęcie silnika i numery silnika. Tak to wygląda. Jeden mam motocykl, bo mam tam tą WLC zarejestrowaną też i tamten motocykl nie ma też numerów silnika w standardowym miejscu jakby, bo tam jest silnik zamienny i jest bez numeru, więc kiedyś wam opowiem też w jaki sposób można to zarejestrować, bo słuchajcie, też te Harley'e wojenne, ale nie tylko, bo tam chyba do lat 60. Harley'e nie mają numerów na ramię, nie ma numerów, są tylko takie numery techniczne, po których można sobie rozpoznać rok motocykla, lata, w których było produkowane, czy tam tą serię, bo ten Harley WLA to jest 4.2, ale to równie dobrze może być 4.3, 4.4, także to są 7 chyba serii było tych WL-ek, więc można sobie sprawdzić między innymi właśnie po numerach silnika, jeśli są, i po numerach tutaj tych technicznych z lewej strony odkówki można sobie sprawdzić, która seria to jest Harley'a. Ale niestety niektórzy, nie wiedząc tego, że niepotrzebne są w takim motocyklu zabytkowym numery na ramię, no to nabijają te numery gdzieś tam i kaleczą ten motocykl, czy tam przybijają tabliczki znamionowe, gdzie tutaj też niepotrzebna jest żadna tabliczka znamionowa. Jeżeli gdzieś jesteście na przeglądzie i ktoś się upiera, no to niestety lepiej zmienić sobie po prostu miejsce, gdzie się robi ten przegląd, albo tam panu może wytłumaczyć jakoś na spokojnie, że to nie jest potrzebne w żadnym wypadku. Także tak, mamy to wszystko. Ja mam właśnie tutaj tą opinię. I co? I teraz udaje się, słuchajcie, do Wydziału Komunikacji celem zarejestrowania, bo chcę mieć ładne, śliczne, żółte blachy na tym motocyklu i móc się poruszać i przemieszczać i wyjechać na ulicę. Więc tak, potrzebuję to zaświadczenie o wpisie do ewidencji, czyli jeżeli albo sami to robimy, bo jest dużo województw, które nie wymagają tej opinii rzeczoznawcy, możemy to zrobić sobie samemu. I później jak już dostaniemy ten wpis do ewidencji,
Tutaj też się nie bać o to, że nie wiem, bo jest dużo takich jakichś mitów o tym, że motocykl zarejestrowany na żółte blachy to już go nigdzie nie sprzedamy, nic nie możemy z nim, nic nie możemy robić, nie możemy go przepychać, nie możemy go, nie wiem, zmienić miejsce garażowania. Są co prawda jakieś tam w ustawach różne zapisy, ale to są wszystko martwe jakby zapisy. I jedynie co, jeżeli mamy, tam jest wpis do takich motocykli chyba unikalnych dla dziedzictwa narodowego, nie wiem, tam są, ja wam zaraz tam jeszcze pokażę dokładnie jak to wygląda, bo ja sobie poczytałem troszeczkę tą ustawę. No ale motocykl WLA na pewno do tego się nie zalicza. I tak samo się nie zaliczają, jak chcecie jakieś SHL-ki, WS-ki, WFM-ki, to spokojnie, nie martwić się i to nie jest wcale gorszy typ rejestracji. Moim zdaniem jest dużo lepszy, bo nie musimy wykupować OC, chociaż tu jest śmiesznie niskie, bo tam chyba 59 zł na rok. Ale co jest bardzo ważne, nie musimy robić przeglądów. Robimy jeden przegląd na całe życie takiego motocykla i mamy szczapki. I tam nie trzeba, bo to nawet nie chodzi o koszt, ale samo to, że trzeba jechać, coś załatwiać, nie ma tego przeglądu i się stresujemy. No chyba, żebyśmy jedynie wyłączony jest z tego przewóz taki, jeżeli mamy jakiś samochód zabytkowy i wozimy, nie wiem, do ślubu czy do czegoś, to wtedy już musimy robić te przeglądy. Dobra, czyli mamy to zaświadczenie, musimy mieć umowę kupna, tak, umowę kupna. No ale co, jeżeli ten motocykl jest właśnie... Bo często jest tak, ja nawet mam tutaj gdzieś dowód taki stary rejestracyjny po moim pradziadku, który miał WS-kę czy tam WFM-kę no i co? I ten motocykl gdzieś kiedyś sprzedał i sprzedał to na pewno bez umowy, więc te dokumenty zostały, gdzieś to jest jakaś martwa dusza pewnie wisi, chyba że ktoś tu już na żółte tablice usankcjonował. Ale często było tak i gęsto, że te motocykle, takie PRL-owe szczególnie, były nic nie warte i ten dowód rejestracyjny to był taki tak samo nic nie warty. Nikt tego nie pilnował, więc nie opłacało się robić jakichś spraw spadkowych. I często po prostu te motocykle są niby dalej zarejestrowane gdzieś tam w tych starych archiwach, chociaż teraz od nowego roku ma to być wszystko pokasowane, więc nie będziemy mieć też statystyk w Unii Europejskiej, że tutaj jest 90% syren i maluchów, jak to teraz wygląda. Albo często też starsi ludzie, żeby nie płacić OC, zgłaszali jakąś umowę z jakimś, nie wiem, wyimaginowanym klientem tylko po to, żeby mieć pieczątkę, że jest motocykl czy samochód jest sprzedany i żeby nie płacić, powiedzmy, OC, a auto czy dalej stało sobie w szopce i to tak wyglądało, więc... No i teraz jest pytanie, no i co z takim motocyklem? No i często właśnie gęsto jest problem, żeby to odzyskać dokumenty, bo oczywiście można lecieć sobie, robić sprawy spadkowe, albo robić jakąś sprawę przez zasiedzenie, ale najwygodniejszą, tak myślę, że najprostszą, bo oczywiście jeżeli mamy 100% pewność, jeżeli ten motocykl jest w rodzinie, masz go dalej sobie gdzieś tam w domu, go wyremontowałeś i masz pewność, że to dziadek czy tato go miał, no to warto jednak sobie odszukać, odgrzebać, stworzyć umowę z tatą czy z dziadkiem i jakby jest szansa, żeby wtedy te białe blachy. Aczkolwiek często nie ma, bo często żeśmy kupili już od kogoś, wiemy, że tam to nie jest jakiś kradziony i rzadko tak naprawdę myślę, bo często się też boimy, że bo właśnie coś się z tym motocyklem działo, nie? Ale raczej tych motocykli kiedyś nikt nie zgłaszał, że coś komuś ukradł, bo one po prostu były wyrzucane, były traktowane jak śmieci, jak złom. Często jest właśnie pod filmami, które ja mam z cenami motocykli, mam taki jeden sztandarowy film, on ma już tam chyba z 550 000 wyświetleń, gdzie 160 motocykli są ceny podane. I jak ktoś widzi, że WS-ka kosztuje 5, 6, 10, 20 tysięcy, to się łapie za głowę, bo pamięta te czasy, kiedy takie motocykle po prostu były wyrzucane na złomowisko i traktowane jakby z pogardą, więc tam się wtedy nikt nie zastanawiał. Jedynie się zastanawiał tym, żeby trzeba było wyrejestrować i nie płacić OC. Tak to wyglądało. Więc słuchajcie, sporządzamy tą umowę kupna i to jest umowa, tutaj nie ma daty pewnej, tak? Czyli to nie musi być data podświadczona przez jakikolwiek urząd. To ma być po prostu umowa kupna, tak? Czyli
jeżeli macie możliwość, jeżeli dopiero kupujecie, czy zestaw części, czy właśnie taki motocykl, to niepotrzebny jest żaden dowód rejestracyjny teoretycznie, znaczy faktycznie, do zarejestrowania na żółte blachy jest potrzebna umowa. Więc ta umowa tak naprawdę z kimkolwiek, wiadomo, że tutaj nie namawiam do żadnych kłamania, oszukiwania czy czegoś takiego, tylko do usankcjonowania własności, tak? No bo ty posiadając ten motocykl, restaurując go, ileś tam lat go już masz, czy tak jak ja mam go też już x lat, bo ten proces renowacji trwał długo, ja po prostu no teraz ten dowód rejestracyjny to będzie tylko taka kropka nad i, ale on jest mój. On jest mój i mam tam umowę, powiedzmy, zakupu właśnie zestawu części. No i tyle. Jest ta umowa, bo to jest potrzebny druczek. Jeżeli nie mamy tej umowy, no to możemy z kimś bliskim to spisać. Czy tam koledze sprzedać, a kolega nam za chwilę odsprzeda, no i znowu są już dwie umowy i mamy taką umowę na siebie właśnie, że potrzebną do rejestracji. Kolejną rzeczą to jest przegląd techniczny, pierwszy przegląd techniczny takiego motocykla. Możemy zrobić to przed tym, jak się udajemy do kogoś, kto nam zrobi ten przegląd, a możemy zrobić tak jak ja, że ja idę bez przeglądu i dostanę wtedy próbne blachy, czyli takie z czerwonymi napisami. Ja lubię bardzo te blachy, więc dostanę takie próbne blachy i wtedy będę mógł sobie pojechać czy zawieźć motocykl na ten przegląd techniczny, ale na tym przeglądzie to już wiem z doświadczenia, że i tak będą wszystkie dane tutaj wpisane z tego z opinii rzeczoznawcy, czy jeżeli nie mamy tej opinii, no to musimy wcześniej i tak podyktować wszystko, co tam chcemy sobie, żeby było wpisane. No i to już mamy taki wieczysty przegląd, nie musimy już więcej nic robić. No i udajemy się do Wydziału Komunikacji już po końcowe blachy, po końcowy dowód. I tak to wygląda szybko, fajnie i przyjemnie teoretycznie. Ja, słuchajcie, właśnie teraz się wybieram, więc jadę do urzędu i zaraz Wam pewnie pokażę, jak wygląda ta karta, a na końcu filmu jeszcze Wam pokażę właśnie, jak tam te przepisy wyglądają, jeszcze dokładnie może coś tam się wgłębimy. Do końca roku też, bo teraz jest tak, w tym roku, do końca 2003 można było, jeszcze jest taki temat gorący teraz w sumie, żeby zachować, jak macie czarne blachy, albo kupujecie motocykl czy samochód z czarnymi blachami, to wystarczyło zgłoszenie, tak? Czyli zgłaszamy, że kupiliśmy, ale go nie przerejestrowujemy. No to myślę, że to było trochę takie słabe, tak? No bo ja patrząc na przykład z takiego miejsca, gdzie ja jestem właścicielem, komuś sprzedaję, a ktoś nie przerejestrowuje na siebie, tylko zgłasza, że jest właścicielem, a jeździ na moich tablicach dalej. No ale tak teraz było. Tak było, od 1 stycznia 2024 już nie będzie takiej możliwości, czyli będziemy musieli od razu przerejestrować, albo nie przerejestrowywać i liczyć się z tym, że jest kara, tak? Bo miesiąc czasu chyba mamy na przerejestrowanie, a później jest tam, nie wiem, teraz było chyba od 200 do 1000 zł, a jakoś ma być tak, że chyba teraz będzie w tych nowych przepisach, że będzie jakaś stała kwota, że już nie będzie urzędnik decydował, tylko tam będzie, powiedzmy, nie wiem, do pół roku jest 600 zł, jak później zgłosisz, to nie wiem, 1000 zł. Więc to też jest opcja, jak chcesz zostawić sobie czarne blachy, no ale 1000 musisz wyskoczyć z kieszeni. Chociaż nie wiem, czy to nie jest słabe po prostu jeździć na moto. Ja wolę zawsze sobie przerejestrować, już mieć te papierki gdzieś tam gotowe, żeby to było jakoś wszystko unormowane i usankcjonowane. Chyba to tyle. Lecimy do urzędu. Słuchajcie, jestem już pod urzędem tutaj, gdzie będę rejestrował motocykl. Do środka nie wejdę, ale zaraz się pewnie zobaczymy na zewnątrz, jak już wyjdę z tablicą. Troszeczkę się stresuję, powiem Wam, bo to zawsze mam tak przed jakimiś wizytami w urzędach. Nie wiem, czy to jest może taki racjonalny lęk, ale zawsze. Słuchajcie, jednak jeszcze tutaj nadam chwilę z urzędu. Dostałem już numerek. Mam 4 osoby tylko przed sobą. Teraz muszę wypełnić wniosek o rejestrację i jeszcze zawczasu wypełnię oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych. Tutaj wiadomo, to nigdy nie było zarejestrowane, ale jeżeli też rejestrujecie jakiś motocykl, to zawsze i nie macie tej tablicy, bo gdzieś zginęła, bo nie ma, nie jest to wymagane. Te tablice rejestracyjne i tak idą do zmielenia i na złom, więc szkoda w sumie ich tutaj oddawać. Trzeba wypełnić po prostu oświadczenie o zaginięciu
takich tablic i to już jest wystarczające. Dobra, lecę tutaj z wypełnianiem. No i słuchajcie, udało się, chociaż jak zwykle tam musiał pan jeszcze gdzieś zaglądać, dopytywać, bo to nie wiadomo, nie często są zabytki. Mamy czerwoną blaszkę. I słuchajcie, 36 zł 75 groszy zapłaciłem, bo tutaj pozwolenie czasowe 18,50, nalepki za 6,25 i tablica 12 zł. Także teraz mam na miesiąc czasu. Teoretycznie nie muszę ubezpieczać, jeżeli będę na przyczepce go wiózł, albo wykupić sobie ubezpieczenie tam na kilka dni czy na rok. Chyba nie wiem, 59 zł chyba kosztowało do niedawna. No i tyle, fajna tabliczka. Tam oczywiście pan się jeszcze dopytywał, wpisywał jakieś dane, wpisywał dane tutaj z tej opinii rzeczoznawcy, a resztę danych dopiero wpiszę po przeglądzie rejestracyjnym, ale znowu wiem, że na przeglądzie to samo jest, będzie z opinii, czy tam jak wypełniacie białą kartę, to z tych danych będzie wpisywane to na przeglądzie. I co tam jeszcze było? Oświadczenie też, że motocykl nie został dziś sprowadzony, że nie był wcześniej zarejestrowany, że nie mam do niego dowodu rejestracyjnego ani tablicy. Jeszcze takie oświadczonko musiałem wypełnić. No i to tyle. I wracam do stodoły, tam jeszcze coś pewnie dogram, co się dzieje u nas w sklepie. Jak jesteś tutaj nowy, to miło mi będzie, jak zostawisz subskrypcję, jak zostawisz też łapę i napiszesz komentarz. Napisz może, jak u Ciebie, jak w Twoim województwie wygląda ta rejestracja na zabytek. Wróciłem, proszę Państwa, do siebie. Tu Wam pokażę, jak taka ładna tabliczka wygląda. Co prawda troszkę zakurzona. Tutaj będę musiał przyczepić tą próbną. Ale na razie niech sobie tutaj leży. Na razie leży, będziemy po nowym roku. Tu jest teoretycznie miesiąc na to, no ale już Wam mówiłem, jest troszeczkę może więcej czasu. Wracając jeszcze do samej rejestracji, do dokumentów potrzebnych, to trzeba mieć właśnie tutaj, rzeczoznawcy często robią takie pakiety, że jak nie chce Ci się za dużo robić samemu, czekajcie, ja tylko włączę światło. O, światło już jest, o, kolega Lucjan tutaj sobie siedzi. Jak Ci się nie chce robić samemu, nie chce Ci się załatwiać, to ja za Ciebie zrobię, tutaj pełnomocnictwo mi napiszesz, tu umowa i te wszystkie kwitki robimy. A niektórzy robią tylko samą opinię i już trzeba z opinią się udać tam do wydziału tego konserwatora. I co najlepsze, to są te same przepisy, co jest przy poszukiwaniach, przy wykopkach i czy tam o zabytkach takich nieruchomych. I tutaj mamy tą ustawę i słuchajcie, my się zajmujemy jakby wpisem do rejestru zabytków, który prowadzi właśnie konserwator wojewódzki. Jest też taka opcja, jeżeli mamy muzeum i no to wtedy już nie potrzebujemy w ogóle opinii, tylko wpis właśnie do własnego rejestru. I tutaj pozdrawiam kolegę, który ma to Muzeum PRL-u i on tak fajnie sobie to ogarnia, że po prostu każdy pojazd swój może zarejestrować. A my musimy niestety takie zwykłe żuczki przez właśnie ten urząd to zrobić. Kolejny jest wpis na listę skarbów dziedzictwa i tutaj się często boicie tego, że będzie nagle skarbem dziewictwa, na przykład taki komar, dziewiczy komar, ale Was uspokajam, że taki komar nie zostanie nagle skarbem dziedzictwa i będziecie mogli go sobie spokojnie użytkować. Wywóz zabytków za granicę, tak? Bo nie możemy wywieźć zabytku, no ale teraz ja się tak pytam, no kto będzie jakimś motocyklem z PRL-u gdzieś jechał za granicę? A jak będzie, no to trzeba niestety faktycznie napisać takie pisemko albo o czasowe, albo można tam jakiś na dłuższy czas, jeżeli faktycznie gdzieś wyjeżdżamy, czy coś z tym robimy, ale moim zdaniem, tak jak tutaj na przykładzie tych moich motocykli, one po prostu sobie stoją i cieszą moje oko. Mogę je sprzedać, też nie ma problemu. Mam kolegę, który też za granicę sprzedawał motocykle, właśnie WL-ki zarejestrowane na żółtych blachach. Sprzedawał je za granicę i też nie było żadnego z tym problemu. Nie było problemu, żeby nie dostać zgody, no bo to już jest taki w sumie popularny motocykl i
i nie ma sensu go wywozić. I słuchajcie, mam teraz takie... Ja wam tutaj pokażę, zrobimy sobie tak, żebym mógł sobie wklejać, ja będę tu z boku. I mamy teraz rejestr ewidencji zabytków na przykład w Olsztynie. I na ich stronie jest tak, pojazdy 30 lat i co potrzebujemy? Wniosek, ekspertyza rzeczoznawcy i 2 egzemplarze karty zabytku techniki, białej karty. No i to zazwyczaj właśnie w tych pakietach, jak ktoś nam to ogarnia, to często właśnie już robi ekspertyzę, robi białą kartę i te wszystkie dokumenty ludzie ogarniają i myślę, że to też jest fajne, bo płacimy tam tego tysiaka czy ileś i mamy powiedzmy z czapki, a jak nie chcemy zapłacić, chcemy swój czas poświęcić, bo mamy dużo czasu i lubimy się użerać z urzędnikami, no to możemy sobie to robić samemu. I teraz tak, tutaj mamy kolejny screen z kolejnego urzędu w Kielcach. I w Kielcach co tutaj? Wniosek właściciela pojazdu z prośbą o włączenie do ewidencji, karta ewidencyjna zabytku opracowana zgodnie z instrukcjami Narodowego Instytutu Dziedzictwa przez osoby bądź placówki kompetentne w zakresie orzekania o samochodach. No i opłata. Czyli tutaj musi być opracowana tak samo przez rzeczoznawcę. Tu mamy kolejny i co tutaj mamy? Wniosek właściciela pojazdu z prośbą o włączenie do ewidencji, karta ewidencyjna zabytku opracowana zgodnie z instrukcjami w 2 egzemplarzach. No i tutaj już nie potrzebujemy opinii. I kolejny, we Wrocławiu jest wniosek właściciela z prośbą o włączenie 2 egzemplarze karty ewidencyjnej opracowanej zgodnie z instrukcją i opinia rzeczoznawcy techniki samochodowej. No i zobaczcie tutaj, postępowanie dotyczące włączenia pojazdu do ewidencji zabytków. Są kserokopie, tak, wniosek, wiadomo, kserokopie oraz sygnały do względu dla pracowników poświadczających prawo własności wnioskodawcy do pojazdu, to jest dowód rejestracyjny lub umowa kupna sprzedaży, dowód certyfikat własności poprzedniego właściciela, a w przypadku sprowadzenia z pojazdu spoza UE dokument potwierdzający fakt wprowadzenia pojazdu na obszar celny UE. No ale zazwyczaj to są pojazdy, które są tutaj u nas, ja się teraz takimi zajmujemy, których ten Harley został wprowadzony powiedzmy przez rząd amerykański albo w ramach daru pewnie dla armii radzieckiej albo dla armii polskiej, więc jakoś tak się bardzo dawno temu został wprowadzony do Unii, tylko nie miał po prostu dowodu, bo gdzieś tam po wojnie został zdekompletowany i sobie przeleżał i czekał na mnie, aż tutaj go ogarnę i przywrócę jakby do stanu jeżdżącego. I tak, karta ewidencyjna, kolejna rzecz, karta ewidencyjna ruchomego zabytku w 3 oryginalnych egzemplarzach wykonaną przez rzeczoznawcę do spraw techniki samochodowej lub przez właściciela, ściśle według wzoru Narodowego Instytutu Dziedzictwa zgodnie z obowiązującą instrukcją opracowania kart. I tutaj mamy link, gdzie to możemy znaleźć, zakładka zabytki techniki. Karty wykonane niezgodnie z instrukcją i wzorem nie będą przyjmowane, zaś karta wykonana przez właściciela obiektu powinna być sprawdzona pod względem formalnym i merytorycznym przez uprawnionego rzeczoznawcę. Ale to też jest strona, wydziału w Łodzi. Tutaj mamy Przemyśl, w Przemyślu znowu jest wniosek o wpis pojazdu do ewidencji i karta i wniosek i tutaj w Przemyślu sobie zarejestrujemy bez. Więc jest to różnie. Ja tak na bazarach też spotykam, czy na internetowych też różnie to wygląda. Teoretycznie w ustawie tego nie ma, no ale faktycznie jest to wymagane. Jeszcze się zastanawiam, jak to z tą SHL-ką właśnie, czy będę próbował przez tą białą kartę. Może z ciekawości coś takiego zrobię i zobaczymy wtedy, jak to wygląda. No dobra, no to na tyle. Mam nadzieję, że coś tam wiecie. Na pewno dużo nam to daje z głowy pracy ten rzeczoznawca, bo wysyłamy mu zdjęcia i mamy szczapki, on tam czasami nawet nie oglądają tych motocykli i tak to wygląda. Słuchajcie, dostałem karteczkę, 2 karteczki dzisiaj przyniósł mi listonosz. Kolega Adar, dzięki Ci śliczne, Adar Piotr z Anią, dzięki za kartkę i przyszła w końcu do mnie też karteczka od Grzegorza. Grzesiu, dzięki Ci.
dotarło dla Was od wiernego widza Grzegorza. Super. Jest tu też nazwisko, ale już nazwiska nie będę czytał. Bardzo fajna karteczka. Bardzo miło, jak coś tutaj od Was przychodzi. No i co? Chyba dzisiaj na tyle. Pozdrawiam wszystkich tu oglądających na żywo, całą naszą tutaj ekipę, makipę, wszyscy, którzy są na czacie, wszyscy, którzy komentują, ale też i wszyscy, którzy tylko oglądają sobie tam wygodnie siedząc w fotelu, ale pamiętajcie, że macie też telefonik i możecie tam wciskać albo podglądać czat, albo napisać komentarz, albo zostawić właśnie subskrypcję. Z tego, za to wszystko ślicznie dziękuję. Już za sekundę, już za momencik 29 000 subskrypcji. Bo już mamy, słuchajcie, zaraz zobaczymy. 28 964. I teraz mamy godzinę 13:30, więc tak to wygląda, więc może o 20, może akurat będzie, a jak nie, to pewnie jutro będzie te 29 000, więc niedługo 30 i będziemy losować motocykl malutki na początek. Dzisiaj mi przeszło przez głowę też, że może zrobimy jakiś program WL-ka dla widza, bo będę składał tą trzecią WL-kę, w sumie nie wiem na co i po co, więc może taki kiedyś projekt powstanie, że jakiś tam zrobimy na to konkurs, czy plebiscyt. Dobra, słuchajcie, kończę. Trzymajcie się. Miłego wieczorku, cześć. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!